Cześć, siema, hello, witamy was w kolejnym odcinku podcastu Między Nami. Słyszymy się po raz pierwszy w tym roku i chciałoby się powiedzieć Happy New Year. Witajcie w styczniu i witajcie na drugiej części naszego odcinka o postanowieniach noworocznych. Ostatnio słuchaliście naszych historii i naszych postanowień noworocznych, a dzisiaj czas na wasze. Historii trochę mamy i dzisiaj również porozmawiamy o Sylwestrze i sprawdzimy, czy dotrzymałeś słowa na temat tego, co miało się pojawić o północy. A no właśnie, a dotrzymałem? Zobaczymy. To wszystko się okaże w tak zwanym praniu. No to czas tak oficjalnie po raz zaprosić pierwszy was na pierwsze intro w tym roku. Na pewno tak. nie ostatnie. No to nie. co? Gotowi? Wchodzimy w rok z naszym intrem. Lecimy. Bądź z nami, powiem, to zostanie między nami. Podcast między nami. Bądź z nami, pogadamy, co zostanie między nami. Podcast między nami. Święta i po świętach, chociaż w naszym przypadku powinniśmy powiedzieć Sylwester i po Sylwestrze. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o postanowieniach noworocznych, o naszych planach na przyszły rok. Czy coś się zmieniło od tego czasu, od momentu, kiedy złożyliśmy sobie życzenia o północy 31 grudnia? W sumie z 31 na 1 stycznia dołożyłeś coś do swoich postanowień? Dołożyć może nie, ale rzeczywiście miałem czas, żeby sobie o tym pomyśleć i wiem, że będę działać w tym kierunku. Będziesz działać? Tak, ambitnie? Żeby te plany przeistoczyć raczej w czyny. Jestem bardzo ciekawa, jak ci wyjdzie, bo mówi się, że tylko 1% ludzi potrafi dotrzymać swoje postanowienia noworoczne przez cały rok. Gdzieś ten zapał nam bardzo szybko ucieka, tu w pierwszym tygodniu stycznia, tu w lutym i mało kto potrafi to wszystko, co sobie postanowi, dowieść do końca roku. Ja z założenia ogólnie jestem niekonsekwentny w swoich czynach. Tak po prostu bywa. Mam słomiany zapał, syndrom Da Vinci, poczytaj o tym. Także bardzo prawdopodobne, że się nie uda, ale nawet jeżeli jakąkolwiek część roku przeżyję, dążąc do tych celów, to już jest sukces. Ja jestem zadowolony. Będziesz z siebie dumny. Tak. To trzymamy w takim razie kciuki, żeby ci się udało dotrzymać słowa samemu sobie. Ja również jestem bardzo ciekawa, jak jest wśród naszych słuchaczy i podglądaczy, bo mamy parę waszych postanowień noworocznych, które zostały do nas podesłane drogą facebookową. W razie co zapraszamy, facebook.com/Między Nami Podcast. Tam nas znajdziecie, tam możecie nas zafollowować i być z nami w kontakcie. A ja się zastanawiam, ja wiem, jakie będę miała postanowienie noworoczne, nowe. Nowe? Tak, o, nowe. Proszę, chcę posłuchać. To będzie szybkie, ale na pewno się efektami podzielę. Zrobię sobie test DNA, żeby sprawdzić, skąd pochodzę, bo ja mam wrażenie, że we mnie płynie włoska krew. Tak. No, twoje ręce są nieokiełznane. One żyją własnym życiem. A jeszcze jak poleci muzyka, to już w ogóle nie zapanujesz. Ty tam się uspokój, bardzo cię proszę. No, przestań. Mówiłaś, że podesłali nam głosówki. Podesłali nam głosówki i to kilka i Posłuchamy? kilka jest bardzo ciekawych. Posłuchamy na pewno, bo też mam jedną głosówkę, która będzie na pewno niespodzianką dla ciebie. Nie mogę na razie zdradzić, od kogo jest i o czym ona jest i jakiego postanowienia noworocznego ona dotyczy, ale mam takową tajną. Ojej, a ja nic dla ciebie nie mam. Ale nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać. No to musisz na razie cierpliwie poczekać, bo to będzie na samym końcu. Wy też oczekujcie. Do samego końca odcinka czekać Tak. mam. No dobra. Tak, Dobra. ale jest dużo innych ciekawych. Pakuję cierpliwość w stanik? Pakuj. Później. Trzymaj, żeby nic nie wyskoczyło. Mam. My możemy jeszcze chwilę nawet porozmawiać o Sylwestrze, bo tak jak powiedzieliśmy ostatnio, tak się wydarzyło, że tegorocznego Sylwestra spędziliśmy razem. No i muszę powiedzieć, że dotrzymałeś słowa i pojawiło się to, co miało się pojawić o północy. Czyli nasze intro. Słuchajcie, pilnowałem tego w zegarku naprawdę, żeby dokładnie o północy leciało intro. I wiesz co? Było. Leciało 3 razy. Wiem, Mało było. tego, tańczyliśmy do tego intra pierwszy raz. I ludzie nawet, którzy również byli z nami na tej domówce, Znali słowa. znali słowa i Tak. śpiewali z nami, więc to Czaisz? było fajne. Czaję. Czaisz? Nie, ale w ogóle ten moment tak, pogadamy. Tak, nie, sprawia ludziom trudność z tego, co usłyszeliśmy, ale no właśnie moim zdaniem to jest cały urok tego utworu, tego intra. To nasz pierwszy Sylwester razem i przypuszczam, że nie ostatni. Oho! Oho, co to znaczy? Oho. To takie przepełnione ciekawością. Wiesz, Magda Gessler ma Bezos i och! To ty też będziesz miała swoje Oho!
Oho, niech będzie twoje oho. Dobra, a wiesz, my byliśmy już na kilku imprezach razem. Czy Sylwester czym się różni od imprez publicznych, tak? Różni się, bo Sylwester był zdecydowanie w takim naszym węższym gronie, a impreza publiczna, no to tam jednak są osoby, które niby cię znają, ale ty ich niekoniecznie znasz. Prawda, prawda. No i na pewno też jestem troszeczkę bardziej obelgany niż w prywatnym gronie. No to tak, to też na pewno. Ale takie eventy również przed nami i mamy nadzieję się z wami na niektórych spotkać. Będzie nam bardzo miło zbić piąteczkę. O tak, i zdjęcie sobie zrobić. No to będzie od razu zdjęcia i zdjęcia. No to jak to z tymi postanowieniami? Co my tu mamy? No co my tu mamy? Mamy wiadomości od naszych widzów, słuchaczy i dzisiaj też porozmawiamy, co należy zrobić, żeby te postanowienia udało się nam dotrzymać. Czyli mamy jakieś sztuczki, jakieś triki, które nam to ułatwią, tak? Wiesz co, a nie wydaje ci się, że presja społeczna może sprawić, że będzie ciężko jednak wytrwać w tych postanowieniach? Jeżeli tak publicznie powiesz, chcę zrzucić 20 kilo, to zaraz będą cię rozliczać. Mi się wydaje, że raczej cię to zmotywuje, dlatego, że nie będziesz chciał zawieść ludzi, którym to obiecałeś. Może niekoniecznie, bo ta presja będzie na tyle duża, że będzie ci ciężko dotrzymać tego słowa, bo nawet taki proces odchudzania efektów nie ma tak od razu. No nie ma. One potrafią motywować jak najbardziej, ale to może lepiej samemu sobie powiedzieć, schudnę 5, uda się, polecę dalej, a jeżeli będą tak na ciebie patrzeć, nie idzie ci, albo zobaczą, nie wiem, pijesz kolę zamiast napoju 0, znowu ci nie wyszło i w końcu ci tak opadnie ta chęć. Ja z założenia wiem, że cokolwiek byś nie robił, rób to dla siebie. Czy chcesz mieć czerwone włosy, ważne. czy zielone paznokcie i tak dalej, rób to dla siebie. Jeżeli coś komuś obiecałeś, fajnie, ale koniec końców zawsze stawiaj siebie na pierwszym miejscu, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim i myślę, że z postanowieniami noworocznymi jest dokładnie tak samo. Możesz im powiedzieć, że do lata będziesz miał minus 5 kilo, ale koniec końców, jeżeli się nie uda i ty jesteś zadowolony ze sobą, no to co cię to obchodzi? Warto lubić? Lubić jest takie twoje, możesz tak mówić. Lubić siebie. No warto, nawet trzeba, powinno się. Lubisz Zachęcam. Wiesz co, ja do siebie nie mam pretensji, a dla mnie, pamiętasz jak mówiliśmy na ostatnim podcaście, że nie musisz niczego maksymalizować ani minimalizować, wystarczy, że dotrzesz do momentu, gdzie jesteś szczęśliwy. Ja doszedłem do momentu, że nie mam do siebie pretensji. Cokolwiek się ze mną dzieje z moim ciałem, z moim charakterem, dla mnie jest okej. Ja nie muszę być najpiękniejszy, nie muszę być najfajniejszy, dla mnie jest okej. W razie co jest jeszcze Photoshop. No Photoshop, no i jeszcze jest pan chirurg, do którego można zadzwonić. Turcja 0700. Przestań. Po reklamach. No dobra, już tak na poważnie, to jak zwiększyć szanse na sukces swoich postanowień? Ja ci mogę powiedzieć, bo to jest łatwe, okej? No, ciekawa jestem. Okej, czyli co to są postanowienia noworoczne? Jest to myśl. Jest to po prostu myśl, jest to widzimisię, jest to chciałabym, a boję się, okej? I jeżeli ta myśl nie będzie miała w następstwie czynu, a czyn rodzi się z planu, no to się nic nie zrobi samo. Dlatego fajnie sobie powiedzieć, wiesz, schudnę do lata, ale samo się nie schudnie. Ty musisz sobie zaplanować dietę, ty musisz sobie zaplanować ćwiczenia, ruch fizyczny. Samo się nie zrobi. I często ludzie właśnie popełniają ten błąd, że mają postanowienia noworoczne, ale nie mają planu. Mi się wydaje, że bardzo takim trafnym punktem, który powinniśmy tu odhaczyć, jest to, że to powinien być realistyczny cel. Coś, co leży w granicach naszych możliwości. W naszym zasięgu. Skoro już wiemy, jak mniej więcej zwiększyć te szanse na sukces, wiemy, że warto wyznaczać sobie realistyczne cele, to może warto też te cele zmniejszyć na takie mniejsze kroki, tak powolutku. Tak, żeby łatwiej było je osiągnąć. Bo dużo łatwiej te mniejsze udaje się odhaczyć, niż jakieś takie duże, konkretne. Zawsze te mniejsze cele mogą być drogą do tego większego. Można sobie po prostu je podzielić na części. I taki mniejszy cel też na pewno dużo łatwiej monitorować, odhaczać sobie właśnie te sukcesy. Udało mi się to, nawet o tym odchudzaniu, o którym mówiliśmy. Wtedy świętujesz dużo częściej, bo masz więcej małych sukcesów, które się spełniają powoli. Tak, to mi się wydaje, że jest bardzo dobrą taką opcją, którą można sobie dodać do tych postanowień noworocznych, żeby udało nam się je spełnić i żeby sprawdzać te nasze kroki, czy nam się udaje iść dalej. Można korzystać z różnego rodzaju aplikacji. Jest Są tego takie, mnóstwo. Sam które korzystam pomagają. z takich.
Wiesz, ja korzystam z aplikacji, która mi odlicza czas, odkąd rzuciłem alkohol. Gdyby nie to bym dalej nie wiedział. Także na pewno jest to po prostu jedna z opcji, które nam przysługują, a jest tego cała masa. Warto z tego korzystać. Dzisiaj dużo razy powiem, że warto, bo naprawdę To jest warto. warto. Jeżeli cokolwiek ma nam pomóc, ułatwić dążenie do celu, to dlaczego z tego nie korzystać? Oczywiście, zgadzam się w 100%. Czy takie postanowienia są potrzebne i czy faktycznie powinniśmy mieć? Czy to bardziej jest presja ze społeczeństwa, że musisz je mieć, czy bardziej taka tradycja? Ja uważam, że właściwie czas nie ma znaczenia, dlatego że jeżeli chcesz obrać sobie cel i do niego dążyć, to możesz to zrobić w każdej części roku. Postanowienia noworoczne są bardziej taką właśnie tradycją, która chyba na całym świecie właściwie obowiązuje, ale cel możemy założyć sobie kiedykolwiek i tak go sobie, wiesz, dążyć do niego. Koniec końców, każda droga do samorealizacji, do samospełnienia jest dobra, dlatego nie ma znaczenia kiedy. Ważne, że idziesz w dobrym kierunku. Ale wiesz, nawet wspomniałam o tej presji społecznej, to według badań Forbesa 60% Amerykanów odczuwa ogromną presję dotyczącą spełniania tych postanowień noworocznych, żeby w ogóle je mieć. I nie wiem, czy to jest takie zdrowe, że inni patrzą na ciebie, ty musisz mieć to postanowienie. Wiesz co, ja to zawsze powtarzałem moim odbiorcom i zawsze będę powtarzać, bo ja się tym kieruję całe życie. Nic nie musisz. Nic nie musisz, nikomu nie jesteś winny wyjaśnień, nikomu się nie musisz tłumaczyć, nikomu nie musisz się rozliczać ze swoich wyborów. Nic nie musisz. Jeżeli cokolwiek chcesz robić, to pamiętaj, że jest to właściwie twoja wolna wola, twoja łaska. Brzydkie słowo, bardzo brzydkie słowo, ale ty to robisz, bo ty obdarowywujesz kogoś tym, na co masz ochotę, a nie może ktoś od ciebie wymagać absolutnie nic. Za mało lat było takie powiedzonko. Musi to na Rusi, a w Polsce jak to chce. Znam. Znam. I zaraz zobaczymy, czy nasi słuchacze, czy wy też coś musicie dla siebie, czy jednak sami sobie postanowiliście. Czy to jest jednak presja innych, czy jednak wolicie świętować swoje własne Ja sukcesy? się tylko tak na szybko sprostuję, że są sytuacje, w których musisz. A kiedy musisz? to Co są- musisz? To są twoje obowiązki, na przykład pracownicze, obowiązki jako partnera, czy jako ojca, czy jako przyjaciela nawet, dlatego, że wszystko się kieruje własnymi prawami. I niby nic nie musisz, ale jeżeli w pracy idziesz i oferujesz usługę w zamian za honorarium, no to musisz, bo na to się zgodziłeś. To wtedy tak. Aczkolwiek jeżeli to na przykład uwłacza twoim wierzeniom i temu, co ty chcesz zaoferować, to wtedy zmieniasz pracę i dalej nic nie musisz. Ja sądzę, że to już jest ten moment, ten czas, żeby posłuchać pierwszej głosówki od naszych podglądaczy, słuchaczy. Dowiemy się, czy ta osoba ma realistyczne cele, czy one są jakieś bardzo wywindowane do góry, Takie, że trzeba planować 5 lat wcześniej. a może jest to coś bardzo osiągalnego i Okej. można to wykonać w tydzień. Sprawdźmy. Sprawdzamy. Hej, z tej strony Kasia, jestem z Polski, z bajecznie zaśnieżonego Podhala. Pozdrawiam słuchaczy podcastu Między Nami. Moje postanowienia na rok 2025. Może zrzucić parę kilogramów i rzucić palenie, ale czy wyjdzie, zobaczymy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. My ciebie też pozdrawiamy, Kasiu z Podlasia. Właściwie postanowienia noworoczne mam dosyć podobne, bo chcę się rozwieść z papierosami. Tak, to dla mojego własnego zdrowia. Jednak jeżeli chcę wejść w taki zdrowszy tryb życia, to będzie fajny dodatek do W tego. zdrowym ciele, zdrowy Tak, parę duch. kilogramów by się przydało zrzucić. No ale mówiłeś, że zadowolony jesteś. Jestem, ale to chyba każdy tak ma, że każdy by chciał mieć troszeczkę mniej, bo tutaj przyszło, tam przyszło. Mimo tego, że jesteś zadowolony ze sobą, to też jest taki dodatek do tego zdrowego trybu życia, żeby się lepiej czuć. No dobrze, no mogę się w pewnym sensie z tobą zgodzić, niech ci będzie. W zdrowym ciele, zdrowy duch, tak jak powiedzieliśmy i warto o to zdrowie dbać. I to powinno warto być... zaznaczyć, że jeżeli się czujesz dobrze, to wciąż się możesz poczuć lepiej. Tak, to prawda, ale to, co chciałam powiedzieć, dokończyć swoją myśl, to, że chyba najważniejszym takim postanowieniem powinno być to, że powinniśmy dbać o to zdrowie. Tak. Badamy się, kochani, przynajmniej raz w roku. I to może być dobre postanowienie. Profilaktycznie. Ja właśnie chciałbym. Nigdy tego nie robiłem, takiego, wiesz,
pełnego skanu całego ciała, Emoji. badań krwi, wszystkiego, emoji, dokładnie. Nie robiłem, a fajnie by było, bo wtedy się dowiesz rzeczy, których nie wiesz i będziesz smutny. Może jest to kosztowne, ale warto odłożyć sobie Raz w pieniądze. roku. Raz w roku sprawdzić, co tam u nas w ciele się dzieje, czy nie trzeba czegoś naprawić. Podrasować. Do tego was serdecznie i gorąco namawiamy. No i chyba sprawdzamy kolejną osobę. Okej. Ciekawe, czy też będzie zaśnieżona. Hejka, witajcie w nowym roku. Moje postanowienie na 2025 jest pełne zmian i nowych doświadczeń. W tym roku planuję spełnić swoje marzenie o kolejnej podróży do Egiptu. O, Nie? Chciałabym także poświęcić ten czas na rozwój zawodowy, ponieważ chcę zmienić pracę i znaleźć nowe wyzwania w swojej karierze. Rozwój? Rok 2025 to czas działania i odważnych kroków. Naprzód. Trzymajcie za mnie kciuki. Dziękuję, do zobaczenia. No to naprzód. trzymamy mocno Pięknie. kciuki. Rozwój osobisty, tak jak już mówiliśmy w zeszłym tygodniu, jest bardzo ważny. W każdej formie. W każdej formie. Warto dbać o swoją głowę i wydaje mi się, że jeżeli już dojrzejemy do tego, żeby zadbać o tą głowę, o ten rozwój, to ważne też jest, żeby ta rutyna dnia codziennego nie sprawiła, że gdzieś Tak, nie, ta cała nie chce mi się satysfakcja dzisiaj. tak umrze. Dlatego mocno trzymamy kciuki, żeby się to udało. Oczywiście. I żeby Dołączam się do tą życzeń. fajniejszą pracę też się udało ogarnąć. A ja przede wszystkim trzymam kciuki za ten Egipt. I ja to bym najchętniej poprosiła o magnesik, bo ja zbieram. O, a ja nigdy nie chciałem odwiedzić Egiptu. Tak wszędzie latam, ale nigdy mnie to nie To ciągnęło. jest taka klasyka. Wiesz, boję się tych naciągaczy strasznie. Ale to wszędzie masz. Ale podobno tam jest tego dużo, pod piramidami. Oni tak wciskają rzeczy, które musisz kupić. Ja się tych ludzi boję po prostu. No, domyślam się i wierzę, ale nie jesteś blondynką długowłosą. No, nie wiesz tego. Zależy, jaki włos wyciągnę z Zależy, co szafy. wyciągnę, dokładnie. Nie, wydaje mi się, że tam jest takie skupisko tych ludzi, których, wiesz, możesz ich zignorować, ale będą szli za tobą, będą cię męczyć. A ja jestem taki głupi, że ja to kupię wszystko, bo będę się bał. To musisz mieć tylko pensika w razie z sobą i tak sorry, no money, no. A oni tak, to ja podejdę z tobą do bankomatu, bo tak też mi się już No zdarzyło. karta, no karta, no English. Kiedyś Menel do mnie podszedł i mówi tak, pieniądze. Ja mówię, nie mam. On tak, to ja podejdę z tobą do bankomatu i podszedł i ja musiałem wypłacić pieniądze dla Co by niego. było, jakby ten czytnik karty wyciągnął. Też się Pan zdarzyło. się nie martwi, ja mam. Z Aną byliśmy i nie chcieliśmy dać pieniędzy, a on wyciągnął właśnie czytnik kart, a ja mówię, aha, mamy tutaj XXI wiek. świat poszedł naprzód. Moi drodzy, ja sądzę, że chyba możemy od razu zarzucić jeszcze jedną A wiesz, ile ich głosówkę. mamy dzisiaj w ogóle? Mamy kilka, w tym jedną, tą niespodziewajkową. O, Okej, to leci następna. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy podcastu Między Nami, również oglądaczy. Dzwonię z Katowic, mam na imię Wanda. Chciałam powiedzieć o swoich postanowieniach noworocznych. W 2025 roku bardzo bym chciała polecieć do Nowego Jorku. Marzę o tym od dawna, ale założyłam sobie, że to dokładnie będzie w tym 2025 roku i mam nadzieję, że to się spełni. Chciałabym też zacząć więcej ćwiczyć, uprawiać taką aktywność fizyczną, żeby ciało było sprawne, gibkie, żebym miała lepszą kondycję fizyczną. A na koniec chciałam wszystkim słuchaczom powiedzieć, że też mam w planach przeczytanie dużo książek ciekawych. Listę już sobie zrobiłam i mam nadzieję, że w tym nowym roku te wszystkie książki przeczytam i że to się spełni. Pozdrawiam słuchaczy i oglądaczy serdecznie. Wanda. Pięknie. No i to jest pomysł. Ja do Nowego Jorku też bym poleciał. też bym poleciała, ale jeżeli nie polecę, to ja poproszę też o magnesik i ja sądzę, że tak zbiorę całą kolekcję na całą lodówkę. Ale był zespół Wanda i Banda. Był. Także Wanda, ja też się pakuję i lecę z tobą, jak już będziemy planować. Dobrze, to proszę o mnie pamiętać w takim razie. Tak się składa, że 76% Polaków planuje co roku swoje postanowienia noworoczne. Jest to spora ilość naszych rodaków. Tak powiedziałeś teraz, że aż mi się przypomniało z poprzedniego odcinka. Ciekawe, czy ktokolwiek zauważył, jak mówiłaś właśnie o statystykach i nie powiedziałaś 50% ludzi, tylko 50 osób. Ale wszyscy wiedzą, o co chodzi, także się nie ma co martwić. Jesteśmy tylko ludźmi, którzy mają swoje postanowienie noworoczne. Już myślałam, że zapytasz, skąd ja to wszystko wiem.
A skąd to wiesz? Bo ja wszystko wiem. Wszystko. Tak też powiedziałam w ostatnim odcinku i to podtrzymuję. Zawsze mam jakąś ciekawostkę z A rękawa. to może mi pomożesz, bo... Oho! Może mi pomóż właśnie, w co ja się jutro ubiorę, bo ja nigdy nie wiem. Podpowiem ci w ubranie. W ubranie. Pomogłam? Jezu, jesteś świetna. Wiem. Jesteś świetna. Może otworzę taki, taki kącik wróżka Barbara. Podpowiem ci co, jak, gdzie, kiedy i jak żyć. No i dobrze, i hajs się kręci. Money, money, money. Pięknie. No dobrze, a teraz tak. Wybrałaś już sobie postanowienie noworoczne, które będziesz chciała zaplanować sobie jako pierwsze. Jako pierwsze, wydaje mi się, że to, o czym mówiłam ostatnio, że w zdrowym ciele zdrowy duch i o tym dzisiaj też mówiliśmy, że jednak powrót do tej tak zwanej zdrowej miski, Tak. bo jednak zdecydowanie człowiek się wtedy lepiej czuje, jest zdrowszy, bardziej witalny. To jedno, ale wiesz co, ja bardziej wolę zdrowe jedzenie, jeżeli chodzi o smak. Masz coś takiego? Smakuje ci zdrowe jedzenie? Jak sobie dobrze przyrządzę, to tak. No właśnie mi też, a te wszystkie hamburgery, te pizze i tak dalej, z czasem mnie strasznie męczą. Jakby już nie mogę na nie To patrzeć. wszystko jest takie na jedno kopyto. Tak, one właściwie wszystkie smakują tak samo. Tak samo wszystko, co jest w głębokim tłuszczu, smakuje bardzo podobnie. Ale zdrowe jedzenie to też może być hamburger, to też Tak. może być pizza. Można. Ja mam taki przepis i ci normalnie pokażę i To udowodnię. zależy, bo jak ja jestem na diecie, to jestem na keto, także ja w ogóle nie... Nie, to ja mam zdrowe kalorie wtedy. Jest deficyt, jest wszystko jak należy, więc wydaje mi się, że może nie będzie to od pierwszego, bo mamy już dzisiaj trzeci, więc może będzie od 7 albo od 10, To ale właściwie nie ma znaczenia, bo tak jak mówiłem wcześniej, trzeba kiedykolwiek dojrzeć. zaczniesz, to i tak jest krok w dobrym kierunku. Nieważne kiedy, tylko zacznij. Zacznij, mówię. dotrzymujcie swoich postanowień, żebyście nie byli w tych 43% Polaków, którzy rezygnują ze swoich postanowień. Nie warto. Warto jednak iść do przodu i działać. Tak, no niby 43% rezygnuje, ale tak jak mówiłaś, tylko 1% trwa w tym do końca roku. Tak, a jeszcze Czyli żeby... więcej się ich sypie po drodze. Tak, więcej, bo 23% osób rezygnuje w pierwszym tygodniu stycznia. Szybko, Ojej, to rzeczywiście szybko. Szybko, To bach, po bach. co wam w ogóle te postanowienie noworoczne? No, żeby tak wyjść z przytupem Albo w nowy żeby rok. się tak mieć czym pochwalić na początku. Bo jest ta presja społeczna, masz mieć to postanowienie. Prawdopodobnie tak. Mhm. No to co, wydaje mi się, że możemy przejść do kolejnej głosówki naszego wirtualnego gościa, gościuwy, która podzieli się z nami swoimi postanowieniami noworocznymi. Ja mocno trzymam kciuki za to, żeby nie była w tych wszystkich procentach, o których powiedzieliśmy, tylko żeby dotrwała do końca, żeby ja była to- tym 1%. Ja tylko dopowiem, że jest to osoba, o którą często pytacie, więc macie teraz możliwość posłuchać z pierwszej ręki, co u niej. Cześć, z tej strony Amanda i witam wszystkich słuchaczy i oglądaczy podcastu Między Nami. Chciałabym podzielić się moim noworocznym postanowieniem, chociaż nie bardzo wiem, czy można nazwać to noworocznym postanowieniem, ponieważ w tym, co teraz Wam powiem, trwam już tak naprawdę od paru lat. A mianowicie chodzi o ograniczenie social medii. O. I tak, w ostatnim podcaście Między Nami można było właśnie usłyszeć o tym, że Facebooki, TikToki, Instagramy i to wszystko to są wielkie pożeracze czasu i życia. Dokładnie, życia. I ja chciałabym po prostu trwać w tym postanowieniu i ograniczać się do korzystania z tego. Jest to fajne, aczkolwiek jeszcze fajniejsze jest to, że potrafimy żyć poza internetami i cieszyć się chwilą, cieszyć się życiem, cieszyć się tym, co tak naprawdę daje nam codzienność i korzystać z tego na maksa. Odkąd zmieniłam pracę i mam wolne weekendy, staram się poświęcać każdą wolną chwilę sobie, rodzinie, dzieciom i wychodzi mi to naprawdę na dobre. Zniknięcie mnie z internetu dało mi szereg innych możliwości. Pozwoliło spełnić mi masę marzeń i mam nadzieję, że ten rok pozwoli spełnić kolejne. Tego wszystkiego życzę również Wam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do zobaczenia. No ja bym wam nie życzył, żebyście znikali z social media, dlatego że jak będziecie wtedy oglądać nasze podcasty? Wiesz, co ja powiem? Ja jestem pod wrażeniem, że Amanda odważyła się na ten krok i postanowiła żyć.
Tak, i wiesz co, jest bardzo szczęśliwa. Z I tego, to co z słychać nią rozmawiam, jest po bardzo... głosie, że ona jest z tego wyboru, z tego, co się wydarzyło, zadowolona i wydaje mi się, że jeżeli robimy cokolwiek, to powinno być w zgodzie z nami. Czy jesteś Tak. w tych social mediach i ci sprawia to frajdę? Okej, bądź. Jeżeli nie chcesz i to ci sprawi jeszcze większą radość, to tym bardziej ten Czyli krzyżyk. rób co chcesz, tak jak mówiłem. U mnie zaś jest zupełnie przeciwnie, dlatego że w tym roku zamierzam się przyłożyć do social media. Ja wiem, że przez ostatni, właściwie bardzo długi okres, powiedzmy, że prawie 2 lata, jak nie więcej nawet, tak bywałem. Byłem, trochę mnie nie było, trochę byłem, gdzieś tam przeskakiwałem i tak dalej. Tak naprawdę nie wiedziałem, o co chodzi ze mną, co ja chcę i co jest dla mnie dobre, ale znalazłem gdzieś tam swoje miejsce teraz i myślę, że właśnie chcę poświęcić temu trochę więcej uwagi i trochę więcej czasu spędzić na tych social mediach, budując swoją platformę. No, to też trzymam kciuki w takim razie i świętuj wtedy swoje małe, duże sukcesy, jeśli uda ci się osiągnąć jakiś milowy krok podczas tej internetowej podróży. Ja się tak zastanawiam, tak po tych słowach Amandy, jakie powinno być jedno postanowienie, które polecilibyśmy innym? Wydaje mi się, że najważniejszym takim postanowieniem noworocznym, którego bym chciał życzyć każdemu, jest, żeby żyć w zgodzie ze sobą, z własnymi postanowieniami, z tym, w co wierzysz, w tym, co chcesz od siebie, z tym, co chcesz od świata i co chcesz światu zaoferować, bo nieważne, jaka ta droga jest, jeżeli ona tobie sprawia przyjemność i jesteś z nią szczęśliwy, no to trwaj. Trwaj w tym, co sobie wybrałeś. Tego ci życzę. Mądrze powiedziane i ja się podpiszę pod tymi słowami. Żyjcie w zgodzie ze sobą. Przede wszystkim należy być szczęśliwym samym ze sobą. A jeżeli ktoś jeszcze może nam trochę tego szczęścia dorzucić, to tym bardziej. Mamy nadzieję, że chociaż trochę uśmiechu na twarzy my potrafimy u was wywołać, ale wiem, że u ciebie jest taka osoba, która bardzo dużo uśmiechu na twojej twarzy potrafi wywołać. A teraz o kim mowa, bo jest ich kilka. Jest kilka tych osób. Nie mówię o sobie. Chodzi o twojego partnera. Okej. I Tak co z się nim? składa, że mam tutaj właśnie tą tajną wiadomość, o której powiedziałam na samym początku. Od niego? I on również ma postanowienie noworoczne. A mi nic nie mówił. A widzisz. Ciekawe jakie, Bardzo ładne. A związane ze mną? W pewnym sensie tak. Okej. I nawet bym powiedziała trochę z naszym podcastem, z naszymi widzami, z naszymi słuchaczami, bo mu się to tego przyda jak Alanka, najbardziej. coś i widzowie, coś razem, coś tego? O. To romans poza kamerą z widzami. No to co, ty masz plik przygotowany, jeszcze go nie słyszałeś, to 3, 2, 1, lecimy, moi drodzy. No dobra. Słuchaj uważnie. Cześć, to Alanka. My New Year's resolution for 2025 will be to learn Polish so that I can have conversations with the people around me, especially the people who aren't able to speak English. And also, I'll be able to do my vows on my wedding day with Sky in Polish. Do widzenia. Do widzenia. Ja tutaj podepnę napisy oczywiście. Dla ludzi, którzy sobie nie radzą Z językiem angielskim. No, magiczne, fajne postanowienie, które może mu się przydać, naprawdę, i może zaskoczyć wiele osób. Wiesz, ja widzę, jak on zawzięcie się uczy tego języka. Naprawdę. Na początku z Duolingo, potem teraz z tym Babą i tak dalej, nie? On ma taki zapał w sobie, bo dla niego jest to tak ważne. Tak jak mówiliśmy wcześniej, jeżeli coś jest dla ciebie ważne, to ci się uda. Tylko musisz znaleźć wartość w tym wszystkim. Ty musisz widzieć, ile to dla ciebie robi. I on mi zawsze mówił, że on by chciał porozmawiać z moją mamą, mieć taką prawdziwą konwersację. Co prawda nie wejdą w fizykę kwantową, ale porozmawiają o pogodzie i tak dalej, żeby coś tam te zdania kleić. Czy z moimi znajomymi, bo jednak zdarza się, że jak ktoś nas odwiedza, to się najczęściej zdarza, jak jest grono ludzi. I powiedzmy, kilka osób nie mówi po angielsku, kilka osób mówi, no to koniec końców wszyscy mówią po polsku i Alanka siedzi jak ta taka pipa. Taka pipa wołowa. Ja mu siedzę, to muszę wszystko tłumaczyć. Nie mówię, że jest to problem, bo dla mnie to żaden problem, aczkolwiek on by na pewno lepiej się czuł, gdyby mógł się włączyć w rozmowę. No to jeżeli ma takie mocne postanowienie, chce mu się to po pierwsze, to jest najważniejsze i jeżeli ma taki mocny zapał, no to nic tylko czekać na efekty. No i chce mi ślubować w języku polskim. No to może być niezwykłe. Trzymamy mocno kciuki,
Oczywiście będziemy zwracać uwagę na jego postępy. Przepytamy następnym Swoją razem. drogą, na pewno dużo ludzi wie, jak Alanka wygląda przez nasze zdjęcia, ale praktycznie chyba nikt nie wie, jak on brzmi, także macie możliwość posłuchać jego głosu, bo tak pierwszy raz mi się wydaje. No to był na żywo, namacalnie, prawie po polsku. Prawie. A świetnie sobie wydaje. Jestem z niego taki dumny. Naprawdę. To był Alanka, więc on też powinien świętować swoje sukcesy. Każdy z was powinien świętować swoje sukcesy. Czy są takie, czy jakiekolwiek inne? Takie też. No dobra. Takie małe tworzą, wiesz... do grosika i zbierze się Tak. kokoszka, tak? Grosz Tak to do jakoś grosza było. i będzie Coco Chanel. Właśnie. I monitorujcie, używajcie aplikacji, tak jak właśnie Alan te do nauki języka, a może wy chcecie podszkolić swój język. Dlaczego by nie? Jak nie teraz, to kiedy? Dokładnie. Szczególnie, że dużo tych aplikacji jest po prostu darmowych. Tak, czy macie Duolingo i tak dalej. Ja powiem wam, że sam próbowałem. To jest spoko aplikacja. Ja się uczyłem francuskiego w pewnym okresie w pewnym okresie mojego życia, także i macie dużo surowców, dużo narzędzi, które są dostępne dla was od ręki. Jest YouTube, jest TikTok. Tak naprawdę na TikToku każdy czegoś uczy. Tak. Każdy się w czymś specjalizuje. Ja też. To już wiemy i widzimy. Dlatego widzicie, nawet słuchając naszego podcastu, widzicie, że można otrzymać od obcych osób wsparcie i to wsparcie też jest budujące w momencie, kiedy chcemy dotrzymać swoich postanowień noworocznych, które niekoniecznie muszą trwać 365 dni. Fajne są takie postanowienia, które trwają już całe życie. Na przykład sobie ustalasz na początku roku, że od tej pory poświęcę więcej czasu rodzinie, a potem wchodzić to tak, To są bardzo fajne tak lekko w postanowienia. nawyk, że macie ten kontakt. Ten kontakt się umacnia i budujecie coś fajnego razem i tak dalej. I to jest coś, co już jest na zawsze praktycznie. I warto, mi się wydaje, też to wdrożyć, jeżeli nie macie tego czegoś wdrożonego w życie, jeżeli te kontakty gdzieś tam kulają, No ja kuleją. zaniedbuję ludzi okropnie, także może sobie to wrzucę w dodatkowe postanowienia. Otwieraj notesik, zapisuj. Moje postanowienia noworoczne, bo niestety przez ten chaos taki wokół mnie, ja cały czas coś robię, zaniedbuję ludzi i to też nie jest dobre i ciuś skaj. Ciuciuskaj. Ciuś, nieładnie. No. My mocno za was trzymamy kciuki i trzymamy też kciuki za to, że będziecie z nami w każdy weekend, bo w weekendy się spotykamy. YouTube'owo jesteśmy też na Spotify'u. A właśnie, kochani, wskakujcie na Spotify, bo wydaje mi się, że mało osób wie, co i jak, dlatego, że każdy ogląda na YouTubie, każdy nas łapie na Facebooku, ale na Spotify też bym chciał, żebyście nas odnaleźli. Nie wiem do końca, słuchajcie, jak, dlatego, że jak wpisujecie podcast między nami, to się... A mi wyskakuje między nami podcast. Mi też, dlatego, że my już obserwujemy. Ale jak wchodzisz sobie z nowego konta, to jest ciężko znaleźć akurat nasz podcast, dlatego, kochani, w opisie tego YouTube'a, znaczy w tego filmu na YouTubie będzie podany link do Spotify i zaobserwujcie sobie po prostu nasz profil. To jak będą nowe publikacje, to będziecie zawsze na bieżąco. Zapraszamy facebookowo, instagramowo, tiktokowo, no i te wszystkie profile mamy jako postanowienie noworoczne też troszkę rozruszać, żeby coś tam się działo. Naprawdę jestem z nas dumny, wiesz, my dopiero co zaczęliśmy, ale jesteśmy systematyczni, jesteśmy konsekwentni i rzeczywiście idzie tak, jakby zaplanowaliśmy, także, że wszystko działa. No muszę powiedzieć, że mimo, że mamy przygody co tydzień, jakaś nowa się pojawia, tu z montażem, tu z czymś tam, to udaje nam się To dostarczyć prawda, na czas. wzięliśmy może trochę za dużo na siebie, bo chcieliśmy prowadzić chyba 4 social media naraz. Chcieliśmy robić i Facebooki, i TikToki, i YouTube'a, i Spotify, i Instagrama i tak dalej. Kochani, my do tego dojdziemy. Powolutku. Na razie chcemy się skupić na tym, żeby na pewno mieć jakieś odcinki dla was, żeby mieć z czym do was przyjść. Także wszystko przyjdzie z czasem. Wiem, że tam jest na razie trochę pusto, ale staramy się i będzie tylko lepiej. Plus będzie wspomniany w zeszłym tygodniu trend taneczny. Ja nie pamiętam. Ja ci przypomnę, a jak nie ja, Zapomniałem. to słuchacze tam na dole mogą napisać. A właśnie, jak już jesteśmy tam na dole... Tutaj, to tam jest taki przycisk, który jest czerwony, a jak naciśniecie, to będzie jaki? Szary. Czyli subskrybujemy, lajkujemy, zostawiamy komentarz, udostępniamy dalej i moje ulubione? Uderz w dzwona.
Ja muszę sobie taki dzwoneczek tu. Jingle bells. To już po świętach, to już za nami. Ja jeszcze mam jedną prośbę do was. Bardzo bym was prosiła, namawiała do tego, że jeżeli macie jakiekolwiek tematy, o których chcielibyście posłuchać, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, w wiadomościach na Facebooku, jaki temat wam tam gdzieś leży na sercu. Może chcielibyście, żebyśmy my tylko stricte o nim porozmawiali, a może wy również chcielibyście wtedy się dołączyć. Wydaje mi się, że my teraz będziemy mieli parę tematów, które będą już jednoczęściowe. Tak. Bo mieliśmy teraz pierwsze 2 odcinki, one były podzielone na 2 części, gdzie najpierw my mówiliśmy, potem wy mówiliście i na zmianę. Teraz chyba będzie przygotowanych kilka odcinków, gdzie będziemy po prostu my mówić i one się zamkną w jednym odcinku. Mamy rozplanowane przynajmniej 3 następne. To nie znaczy, że później znowu nie będzie odcinków, w których będziecie brali udział, ale Oczywiście, że będą. Będą, na pewno będą. Oczywiście, że będą, bo tak będziemy bliżej was, a wy będziecie bliżej nas. Między nami. O, tu jest ładnie napisane. Ja się kiedyś tutaj uszkodzę, za bardzo macham tymi łapami. Ja będę miała postanowienie, będę grzecznie siedzieć. A ja muszę mniej patrzeć w dół, bo staram się tego pilnować, a co chwilę się łapię na tym, że zaglądam na podgląd. Mini postanowienie noworoczne, małe sukcesy. Oj tak, i te sukcesy będziemy wspólnie świętować z wami. I mi się wydaje, że chyba dobrnęliśmy do końca naszego dzisiejszego odcinka. Także... Chciałam powiedzieć radiowego spotkania, dlatego się zatrzymałam. To nie jest radiowe spotkanie, ale powiedzmy, że jeżeli słuchasz nas na Spotify, to możesz poczuć się, jakbyś słuchała audycji radiowej. Albo słuchał. Nie wiem kompletnie, jak się zwracać. Za każdym razem mam mówić 2 formy? Słuchacze. Słuchacze, no tak, ale jak się zwracasz do osoby, to tak, byś słuchał albo słuchała, a potem jakbyś, Alanka miał na lekcji ostatnio, jak się zwracać. No miał. Słuchajcie, powiem wam coś ciekawego, co właśnie Alanka, bo to jest świetne wyjaśnienie określenia oni. Kiedy używamy słowa oni? Wtedy, kiedy w grupie osób jest przynajmniej jeden mężczyzna. Kto by pomyślał? Że tak takie świetnie proste. To można wytłumaczyć. No zobacz, podcast między nami bawi, uczy. I edukuje. A tymczasem, słuchajcie kochani, czas na nasze magiczne słowa. Możecie mówić z nami, jednocześnie będę mówić wolno, żebyście wszyscy zdążyli, okej? Usiądź z nami, pogadamy. To zostanie między nami. Brawo. Pięknie. Recytowaliśmy. Pięknie. Nasi drodzy, my widzimy się i słyszymy już za tydzień w weekend. Mamy nadzieję, że wasz nowy rok 2025 będzie jedynym w swoim rodzaju, że będzie to najlepszy rok, że spełnią się wszystkie wasze marzenia, postanowienia i podbijecie świat. Tego wam życzymy z całego serca i przede wszystkim bądźcie sobą i bądźcie z nami. Będzie nam bardzo miło. Tak. Dołączam się do życzeń, podpisuję się pod wszystkim, co Barbara powiedziała. Barbara? Podpisuję się pod wszystkim, co Barba powiedziała. Barba. Słuchajcie, wy nie wiecie, ale ja na nią mówię Barba. Ja mówię na nią Barba, jest Barbarella, także w skrócie Barba. Może być. I kochani, zapraszamy was na outro i widzimy się za tydzień. Buziaki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, pa! Usiądź z nami, powiem, to zostanie między nami. Podcast między nami. Usiądź z nami, pogadamy, co zostanie